Witam wszystkich na moim kanale. Tak jak obiecałem, dzisiaj recenzja lampki Varia RTL 516. Jest to odpowiednik 515, z tym, że ja posiadam lampkę z certyfikatem i homologacją STVZO. Jest to ta sama lampka, z tym, że ta, można powiedzieć, ma okrojone możliwości, bo świeci tylko światłem ciągłym. Nie jest mrugająca, nie jest migocząca, nie jest fleszująca. Ma swoje zalety, ma swoje wady, o których dzisiaj opowiem. Generalnie na temat Varii już chyba w internetach zostało powiedziane wszystko. Nie wiem, czy jestem w stanie coś nowego wnieść, ale wydaje mi się, że tak. Więc film podzielę na 3 takie jakby części. Pierwsza część to będzie takie ogólne omówienie. Druga część to będzie pokazanie, jak ona działa i funkcjonuje w różnych warunkach. Jazda na takich polnych drogach. Jazda w mieście, może nie w mieście, bo akurat do miasta to mam strasznie daleko, ale mam blisko autostradę. Może tam podjadę, coś nagram, też jest dosyć spory ruch. No i co? I trzecia część to będzie część taka według mnie najciekawsza. Co jeszcze z tej lampki można wycisnąć, oprócz tego, że ona tylko świeci i ma radar? Bo okazuje się, że można i to sporo. Przedstawię tutaj 3 aplikacje, z których sam korzystam. Myślę, że będzie to dosyć ciekawe. Także zachęcam pozostać do końca filmu. No i przechodzimy płynnie do omówienia już samej lampki. Jest to Garmin Varia RTL 516 z certyfikatem i z homologacją STVZO. Jest ona przeznaczona głównie na rynek niemiecki, ale nie oznacza to, że nie można z niej korzystać gdziekolwiek się jest. Co można więcej powiedzieć? No jeżeli ją sparujecie, bo możecie ją sparować z jakimś dedykowanym urządzeniem, czyli na przykład licznikiem Garmina, prawdopodobnie z Wahoo też. Smartfony to samo. Może ona działać jednocześnie i na smartfonie, i na Garminie. Także fajna opcja. Lampka połączona właśnie ze smartfonem czy z licznikiem po prostu ostrzega Was o zbliżających się pojazdach z odległości maksymalnie do 140 metrów. Dzięki temu podczas jazdy od razu wiecie, że zbliża się do Was jakiś pojazd, czy to będzie samochód, czy to będzie rower, czy to będzie hulajnoga, czy to będzie cokolwiek innego. Radar wykrywa prędkości zbliżającego się pojazdu w zakresie od 10 do 160 km na godzinę. Ale uwaga, radar nie wykrywa pojazdów poruszających się z taką prędkością jak Wy. Radar może wykryć maksymalnie 8 pojazdów zbliżających się do Was. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć z takich technicznych spraw, to jest szerokość wiązki radaru wynosi 40 stopni, czyli łapie też co jest po bokach. Generalnie jak jeździcie taką boczną ścieżką, może to też mi się uda dzisiaj pokazać, boczną ścieżką taką albo rowerówką przy ulicy, to też musicie zwrócić uwagę i wiedzieć to, że radar będzie wykrywał Wam samochody jadące nie za Wami bezpośrednio po ścieżce, tylko po ulicy. No jest to jakiś mankament. No i czas świecenia akurat tej lampki to jest do 9 godzin. I jeśli chodzi o ładowanie, to jest jakieś 3 godzinki, może trochę ponad z hakiem i powinna być naładowana. Co mogę powiedzieć jeszcze o tej lampce? Wiele ludzi zadaje pytania pod tytułem czy lampka wykrywa ludzi? Oczywiście, że tak, ale to tylko w sytuacji, gdy na przykład stoicie rowerem i ktoś idzie w Waszą stronę, no to wtedy faktycznie zaczyna pikać. Ja uważam, że to jest plus, bo jak skoczycie gdzieś na trasie w krzaczory, wiadomo po co, to zawsze możecie sobie postawić rower w taki sposób, że jedną stronę Wam będzie kryło i jest git. Co jest jeszcze fajnego? Czy wykrywa na przykład, nie wiem, miałem taką sytuację, przejeżdżałem przez jakąś wiochę i burek za mną pociągnął. No także było grubo. Burka oczywiście radar też wykrył. I fajnie, bo sobie go monitorowałem na liczniku, że po prostu oddalam się. Wiadomo, ogień na tłoki i dzida stamtąd. Więc też fajnie, że wykrywa i zwierzęta jakieś i ludzi. Ale podczas jazdy ludzi nie ma szans wykryć, bo po prostu oni się nie poruszają taką prędkością jak Wy. No i teraz tak, dla kogo to jest lampka? No jeśli jeździcie tylko w ruchu miejskim i po mieście, to jak dla mnie nie nadaje się ta lampka za bardzo do miasta. Już lepszym pomysłem byłaby ta model wyższa, czyli RCT 716, 715. Dlatego, że tam macie radar wsteczny, lampkę i jeszcze do tego kamerę, więc możecie sobie nagrywać to, co się za Wami dzieje.
Ja próbowałem jeździć z tą warią po mieście, no nie daje rady po prostu. Jest tyle komunikatów, tyle alertów, ja mam dźwięki włączone, więc tylko jadę, a to pika, nie da się po prostu skupić, no. Ale jeżeli jeździcie gdzieś jakimiś bocznymi drogami, jakimiś wiejskimi, albo z bardzo małym natężeniem ruchu, no to jest po prostu genialna, bo ile razy było tak, że jechałem z kimś, gdzieś się zagadaliśmy czy coś po prostu i zawsze ten radar ostrzegał, jak nam nadjeżdżał jakiś samochód, jakiś rower czy cośkolwiek innego. To samo, no samemu jak jeżdżę, to też jest to bardzo dla mnie użyteczne, bo czasami potrafię się wylogować na chwilę i myśleć zupełnie o czymś innym, być gdzieś dalej. Pewnie każdy z nas, kto uprawia tak zwane kolarstwo romantyczne, miał takie sytuacje, że gdzieś się oderwał, gdzieś się zamyślił, a to zawsze przypomina, także uważam, że naprawdę poprawia bezpieczeństwo, mega poprawia bezpieczeństwo, ale jest takim, można powiedzieć, uzupełnieniem lusterka, ale radar Varia nie zastąpi lusterka i nie polecam takiego rozwiązania, że na przykład rezygnujecie z lusterka, bo macie Varię. Nie. Varia jest świetna jako uzupełnienie lusterka i nie róbcie w ten sposób. Lusterko niech sobie będzie, a Varia dodatkowo zwiększa wasze bezpieczeństwo. Chciałem jeszcze dodać takie moje osobiste zdanie, bo testuję tą Varię już około 1,5 roku i powiem wam, że praktycznie się nie myli. Nie miałem sytuacji, żeby coś mi źle pokazała, żeby mnie ostrzegała, a nie było zagrożenia. Nie było czegoś takiego, po prostu no jest bezbłędna w 100% i zawsze jak coś jedzie, zawsze daje znać, zawsze jest pokazane tyle samochodów na liczniku, ile faktycznie się do mnie zbliża. Zaraz to wam wszystko pokażę, jak to wygląda. Także mega jestem zadowolony, ale na podsumowanie to jeszcze przyjdzie czas na samym końcu tego filmu. Myślę, że już możemy płynnie przejść do tego, jak ta lampka się spisuje w różnych warunkach, w różnych terenach. Postaram się wam to teraz pokazać. Tak jak mówiłem, nie mam możliwości dzisiaj wjechania do miasta, bo jestem bardzo daleko od miasta, jestem gdzieś na jakichś peryferiach, gdzieś tu jakaś autostrada przechodzi, więc pewnie podjadę tam, żeby tak wizualnie wam pokazać, jak to wygląda w takim ala ruchu ulicznym. No i też takim ruchu, gdzie po prostu jeździcie sobie między wioskami, nie wiem, gdzieś po jakichś polach, gdzieś po jakichś szutrach. No i zaraz wam pokażę, jak tutaj to działa. Właśnie nadjeżdża rowerzysta. Lampka moja w tej chwili się nie świeci. Zaraz opowiem, dlaczego tak. Za chwilę go radar złapie. I zobaczycie wszystko, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to jest w miarę widoczne. Poświeci trochę słońce, ja sam ledwo co widzę. Czekamy na pana rowerzystę. O, właśnie dzieje się, widzimy tu na radarze 2 rowery. W momencie, kiedy mi miną. I jeszcze jedzie jeden. Tutaj mi takie mam nakładkę, też o niej zaraz opowiem, z prędkością, jaką się poruszają te rowery. No i teraz jest czysto, zapaliło się na zielono. W momencie, kiedy będzie jechał ktoś z wiele większą prędkością niż tam na przykład 20, to już się te paski tutaj zapalą nie na pomarańczowo, tylko na taki mocno czerwony, bordowy, bym powiedział. No i witam ponownie, nie wiem, czy mnie słychać, dotarłem tu do jakiejś autostrady, tylko po to, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Proszę bardzo, to jest taka namiastka, można powiedzieć, ruchu miejskiego. Jak widzicie, z jaką prędkością tu śmigają samochody. Jest tu dosyć głośno, mam nadzieję, że jakoś mnie słychać. Tak to wygląda. Także można to oczywiście skonfigurować, nie musi tak dzwonić, co chwilę może się tylko pokazywać. No i już po hałasie i po autostradzie jestem tutaj teraz w bardziej spokojnym miejscu. No i teraz przejdziemy płynnie do trzeciego jakby etapu tego filmu, czyli dla mnie najfajniejszego. Pokażę wam w tej chwili 3 aplikacje, z których korzystam, które są bezpośrednio do tej Varii. I po kolei przejdźmy tutaj do licznika. Niewiele tutaj zobaczycie, ale za chwilę się przejadę i pokażę, jak to wygląda. Aplikacja, którą właśnie widzicie, nazywa się My Bike Radar Traffic. I o co tu chodzi? No jeżeli będę jechał, to wam pokażę tutaj tylko tak na szybko.
Pierwsza wartość to będzie ilość mijających mnie samochodów w ciągu jazdy. Druga to będzie z jaką prędkością się do mnie zbliża samochód. Trzecia to będzie moment, w którym mnie wyprzedza i jaką ma prędkość. Oraz czwarta wartość to będzie dystans, który dzieli mnie od nadjeżdżającego pojazdu. I za chwilę wsiądę na rower, pokażę jak to wygląda w praniu, bo na pauzie niestety to tak nie działa. Po każdej jeździe możecie sobie pobrać z licznika tak zwany plik FIT. Nie mylić z GPX-em czy coś takiego. Jest to plik FIT. I po takiej przejażdżce wchodzicie na stronę dewelopera, wgrywacie ten plik i możecie sobie zobaczyć dokładnie w którym miejscu, gdzie na trasie mijał Was pojazd, jaką miał prędkość i tak dalej, i tak dalej. Fajna, wydaje mi się, opcja zwiększająca bezpieczeństwo. Gdybyście kiedyś mieli problem, nie daj Bóg, z jakąś sytuacją nieprzyjemną na drodze, zawsze macie taki plik, zawsze możecie wrzucić na mapę i udowodnić komuś, z jaką jechał prędkością i tak dalej. Ta strona jest właśnie stworzona przez dewelopera w tym celu, żeby właśnie pokazywać i wychwytywać takie różne nieprawidłowości, więc ja ją mam, korzystam, już siadam na rower, pokazuję jak ona wygląda. Właśnie ona działa w ten sposób. Te wszystkie wartości, co tutaj widzicie, 15 to tyle samochodów czy pojazdów mnie dzisiaj minęło. Kolejna wartość 0 to z jaką prędkością mnie minęły, znaczy z jaką prędkością się do mnie zbliżały. Ostatni mnie minął z prędkością 11 na godzinę, to był rower. I ostatnia wartość 0 to jest dystans. Jakie samochody? O, właśnie się to pięknie pokazało. Ktoś mnie tutaj minął. I właśnie tak to działa. Już jest 16. Rower minął mnie z prędkością 26. No i tam nie zauważyłem, ile miał do mnie. No tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o drugą aplikację, z której korzystam, już mówię Wam jak ona się nazywa. Zresztą wszystkie aplikacje, o których tutaj mówię, podlinkuję Wam w opisie bądź w przypiętym komentarzu, żebyście sobie mogli wejść na sklep Garmina, zobaczyć sami, może się Wam któraś spodoba, będziecie taką chcieli. I wracając do tematu, druga aplikacja to jest Edge Radar Speed. I o co chodzi? To jest taka nakładka po prostu z prędkością, właśnie nadjeżdża pojazd i mi pokazuje, z jaką prędkością ten pojazd leci. I kolejny, to jest stricte tylko taka nakładka, na każdy ekran można ją sobie dodać. Dla mnie fajna sprawa. Jak widzicie, spoko to działa. Wszyscy praktycznie przepisowo na tej jezdni. Tu jeszcze Wam pokażę, właśnie tak to wygląda. Ja bezpośrednio, ulica jest tutaj. Ja stoję tutaj, można powiedzieć, na takiej rowerówce. I mimo wszystko tu na tym zakręcie radar wyłapuje te samochody nadjeżdżające. Także dla jednych to będzie plus, dla innych to będzie minus. No i trzecia aplikacja, która jest warta polecenia, jest to Smart Bike Lights. Jest to aplikacja, którą odkryłem niedawno, a w zasadzie jeden z moich widzów zasugerował mi w komentarzu, że taka aplikacja istnieje. No i się okazało to dla mnie mega sztosem. Dlaczego? Dlatego, że ja posiadam tą warię, jak już wspominałem, nie mrugającą, więc baterii mam tutaj na 9 godzin. Ale już jak wcześniej powiedziałem, zwróćcie uwagę, że ona mi się zapala tylko w momencie, kiedy mija bądź nadjeżdża samochód. Właśnie to widzicie. Poleciał rower i ona gaśnie. No mega sprawa z tego miejsca. Bardzo dziękuję temu widzowi za naprowadzenie mnie na tą apkę, bo szczerze mówiąc jej nie znałem. Ma ona milion chyba różnych możliwości. Ma swój konfigurator, gdzie można wejść na stronę i skonfigurować. Tutaj widzicie, ile mam jeszcze baterii. I generalnie teraz tak, wydłużyła mi się żywotność baterii, powiedzmy po 100 km. W zasadzie na 5 tutaj tych kreseczek bateryjnych schodzi mi jedna. Możecie sobie ją odpalić w ten sposób. I teraz lampka po prostu świeci się cały czas. Już się nie gasi i nie zapala. Jak nas mijają pojazdy. Strasznie dzisiaj głośno będzie w tym filmie, no ale o tym on jest. Także ja tutaj przechodzę sobie na ten inteligentny tryb. Mega dużo zaoszczędziłem baterii. Tak jak widzicie, w tej chwili nie świeci się, nie ma takiej potrzeby, bo nic nie jedzie, więc po co ma się palić? No i drodzy widzowie, odpowiadając na tytułowe pytanie, Garmin Varia, czy warto? Jaka jest moja ocena? Moja ocena jest taka,
że warto. Naprawdę, jak dla mnie, gadżet, który po prostu jest niezastąpiony. Nie wyobrażam sobie teraz wyjścia na rower bez warii. Uważam też, że jest to najfajniejsza rzecz, którą sobie dokupiłem do roweru. Najbardziej praktyczna, najbardziej przydatna i jak dla mnie warta każdych pieniędzy. A jakie jest wasze zdanie? Jaka jest wasza opinia? Napiszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I co? Na mnie już czas. Jadę dalej. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.